Witam wszystkich. System Tahoe 2601, nowa instalka, tym razem na procesorze 12 generacji, z fajną kartą graficzną RX 6900 XT. Wszystko chodzi fajnie, pięknie, natomiast jest jeden problem, nie mamy Wi-Fi. Płyta główna, jaka tu jest zastosowana, niestety nie ma Wi-Fi intelowskiego, a Broadcom jak na razie nie działa na Tahoe. Także jedyną możliwością jest, wydaje się, iż byłoby zainstalowanie adaptera Wi-Fi na USB. I właśnie o tym jest ten odcinek, czyli instalacja kart Wi-Fi na USB na systemie Magos Tahoe. I zobaczcie, jakiś rok temu, ponad rok temu, zrobiliśmy taki odcinek właśnie, jak zainstalować USB adapters na systemie Magos Sonoma. To ładnie działało również w Sequoi, w starszych systemach nie było problemu. Natomiast na Tahoe już nie zainstalujecie w ten sposób. Dlaczego tak się dzieje? No przede wszystkim problem jest w sterownikach, mianowicie Apple usunął tutaj wszystkie te teksty, które tutaj widzicie, które odpowiadały właśnie za działanie USB Wi-Fi na systemie Magos. Tych tekstów już nie ma, czyli trzeba je przywrócić. I teraz do kogo jest adresowany właśnie ten odcinek? Przede wszystkim dla użytkowników Hackintosha, użytkowników Maców na Intelu. No i oczywiście kompatybilne karty. Chodzi tutaj o karty Wi-Fi Realteka, na chipsecie Realteka. Tutaj jest taka niepełna lista kompatybilnych urządzeń sprawdzonych. Tych urządzeń jest praktycznie o wiele więcej, ponieważ dużo firm robi Wi-Fi na chipsecie Realteka. Także jeżeli macie jakąś kartę spoza tej listy, spokojnie możecie spróbować tutaj zainstalować. I teraz pierwsza rzecz, co Wam jest potrzebne na samym początku, czyli takie warunki, które muszą być spełnione. No przede wszystkim to USB Wi-Fi Realteka. I teraz musicie sobie sprawdzić tutaj. Zakładam, że macie już sprawne złącza USB, czy ten adapter w ogóle jest tu widoczny. Zobaczcie, tu jest adapter WLAN, Realtek, jest on widoczny. Czyli pierwszy warunek jest tutaj spełniony jak najbardziej. Teraz drugim warunkiem jest wyłączenie SIP. SIP włączamy, pokazywałem już wiele razy. Open Core konfigurator. Montujemy tutaj partycję EFI. Montujemy partycję EFI i w NVRAMie musicie mieć ten parametr 0308000. To jest właśnie wyłączony SIP. Drugim warunkiem jest wyłączenie AMFI. AMFI wyłączamy stosując właśnie taki tekst. To jest AMFI Pass Text. On jest tutaj w sterownikach Open Core'a. Jeżeli tutaj wejdziemy na teksty, zobaczcie, 1.4.1, najnowsza wersja. Ja go załączę, będzie tam do ściągnięcia w serwerach. Jakbyście tego nie mieli, no to po prostu na zasadzie przeciąg upuść do sekcji kernel. Możecie to sobie, ten AmfiPassKex tutaj zainstalować. Następnie uruchamiamy program OCLP, Open Core Legacy Patcher. To jest jakby zmodyfikowana wersja znanej wersji OCLP, którą do tej pory używaliśmy, a która jak na razie na system Tahoe nie jest dostępna. Także ktoś tutaj bardzo zdolny zrobił taki mod właśnie i ten program musicie sobie zainstalować.
Ja tu nie będę instalował, ponieważ już mam zainstalowany. Program ten przywraca jakby te sterowniki, wszystkie sterowniki, które zostały wyrzucone z systemu Apple'a. Oczywiście nie tylko sterowniki, również szereg powiązań między nimi. To nie jest taka prosta sprawa, że wrzucimy sobie sterowniki i wszystko będzie działało. I teraz uruchamiamy program OpenCore Legacy Patcher. Tutaj jest, dobra. Tutaj mamy, po instalacji on się tutaj, wrzucamy go oczywiście do katalogu Application i klikamy na niego. No właśnie, tutaj pierwsze zaskoczenie, program jest w języku chińskim i póki co wszystko na to wskazuje, że będziemy musieli się przyzwyczaić do takiego stanu rzeczy na jakiś czas. Natomiast po lewej stronie ja Wam tutaj załączę screenshoty z oryginalnego OpenCore Legacy Patcher, co Wam pozwoli się lepiej rozeznać w tym programie. No w każdym razie nie musicie tutaj nic czytać, ani niczego, powiedzmy, rozumieć, co tu jest napisane, tylko po prostu wykonujcie, róbcie to, co ja robię w tym momencie. Tu jest menu, klikam na to menu i w zasadzie wiele tutaj nie zmieniamy. Zmieniamy tylko w zasadzie jeden parametr. Ja tutaj może przelecę te wszystkie opcje, żebyście mniej więcej widzieli, jak to jest tutaj. Ale tutaj naprawdę wiele nie zmieniamy. Jedyna zmiana, jaką tutaj robimy, to wchodzimy w ten katalog tutaj. Tu jest taka literka, można powiedzieć, T duże. I tu można się coś doczytać, mianowicie Tahoe USB, czyli jest to właśnie ten patch, który odnosi się do systemu Tahoe, który wgra nam te sterowniki pod USB. Jest jeszcze również Apple HDA, który usuwa problem związany z dźwiękiem, ponieważ ja Wam tutaj pokażę, iż aktualnie dźwięk mam tylko z karty Radeona, także tutaj rozwiązuje również ten problem z dźwiękiem, natomiast to nie jest tematem tego odcinka, czyli możecie to sobie włączyć albo wyłączyć. No ja tu włączam, to musi być włączone oczywiście i w zasadzie tyle. Nic tutaj nie zmieniamy, naprawdę. Wracamy do menu, klikamy tutaj, czyli rozpoczynamy to patchowanie, on sobie wyszukuje, co jest do zrobienia. No i teraz instalacja po naciśnięciu tego tutaj klawisza, drugi jest do odwracania. I widzicie, tu jest USB, czyli wyszukał, że brakuje USB, tych sterowników, wyszukał, że brakuje również sterowników do dźwięku. No i tyle w zasadzie. Klikamy sobie na to, pyk. Jeżeli to uruchamiacie pierwszy raz, to jeszcze on z internetu może ściągnąć taki duży plik KDK. Ja to już raz uruchamiałem, także on już tego nie ściąga. Robi tylko sobie tak zwane patchowanie tego. No i fajnie mu na razie to idzie wszystko. I teraz zapytanie. Chcesz restartować? Oczywiście. Tak, klikamy tutaj. I tu jeszcze raz potwierdzamy. I wtedy następuje restart. No i za chwilę wrócimy do tego nagrania. Zrobiliśmy restart systemu i zobaczymy, co tu się zmieniło. No, Wi-Fi na razie jest nieaktywne, czego możemy się spodziewać, bo te konkretne sterowniki do Realteka jeszcze nie wgraliśmy. Natomiast zobaczcie, iż pojawiła mi się karta dźwiękowa wreszcie tutaj, wszystkie wejścia, wyjścia. Także no, pierwszy efekt tego programu jest widoczny. A my przechodzimy dalej do instalacji karty Wi-Fi. Wykorzystujemy tutaj do tego ten program
Wireless USB Big Sur adapter w wersji najnowszej. Będzie to do ściągnięcia na mojej stronie w plikach i tu już jest sprawa bardzo prosta. Podobnie jak w tamtych odcinkach klikamy na programik. Można zobaczyć, że sterowniki są pod Magos Tahoe również. Klikamy na Continue. Lista kompatybilnych kart jest pokazywana jeszcze OK. I tu jest instalacja sterowników do karty Wi-Fi. Nie przejmujcie się tym Big Surem, bo to znaczy to jest od Big Sura wzwyż po prostu. Dajemy Install. Klikamy na to. I teraz restartujemy i po restarcie pokażę Wam, jakie będą tego efekty. Po restarcie znowu, zobaczcie, pojawiła się taka ikonka tutaj. No i wszystko działa. To jest taki mały adapterek, nano adapterek, który nie ma jakiejś bardzo dużej anteny. Zresztą u mnie tutaj jest internet mobilny. W pobliżu nie ma jakichś wielu sieci. W każdym razie działa. Tutaj oczywiście musimy sobie wpisać hasełko. Czyli powinno działać. Tutaj jeszcze jakaś stronka testowo. Teraz już Ethernet mam odłączony. No, czyli wszystko fajnie działa. Oczywiście ta karta nie będzie miała takich funkcjonalności jak Broadcam, taki natywny z Magos, ale jeżeli, jak widzieliście w poprzednim odcinku, mamy tego blipa, no to praktycznie po co nam coś takiego jak AirDrop natywny, jeżeli mamy blipa, który działa o wiele lepiej. Tutaj zobaczcie, również mam tego blipa, który zastępuje mi AirDropa z powodzeniem. Mogę sobie przesyłać jakieś zdjęcia do innego komputera, jak najbardziej. I jeszcze widzicie, iż ta ikonka jest taka niezbyt wyraźna tutaj. Jest taki dodatkowy programik, mianowicie Wi-Fi Icons Changer. I Wi-Fi Icons Changer zmienia kolor ikonki. Damy sobie na Wi-Fi Icon White na przykład. To już jest takie dopracowywanie tego, no ale... No i zobaczcie, teraz ta ikonka jest biała, taka bardziej wyraźna na tym tle. I teraz, jeżeli byście chcieli odwrócić te wszystkie to co zrobiliście do tej pory, czyli na przykład, nie wiem, no chcecie te sterowniki jeszcze raz z systemu na przykład wyrzucić, chociażby dlatego, żeby zainstalować jakiś update, no to znowu wchodzimy do aplikacji. Oczywiście to się robi tylko w momencie, kiedy chcecie zrobić jakiś small update, ponieważ te wszystkie sterowniki, które wgraliśmy, no nie są takie w 100% natywne z systemem Tahoe i przy small update'cie musicie je usuwać. Czyli usuwanie to jest na analogicznej zasadzie, mianowicie klikamy tutaj, pyk.
i klikamy na to. I on wtedy sobie te wszystkie sterowniki odinstalowuje. Ja to może odinstaluję tak dla Was, bo to i tak jest taka wersja systemu, która idzie potem do kasacji. Dajecie tak, no i potem te sterowniki są odinstalowane. I teraz jeszcze restart po odinstalowaniu właśnie tych sterowników systemu Apple'a. Zobaczcie, iż ta ikonka jest tutaj nieaktywna w tym momencie. Natomiast ten program OCLP działa jakby w tle i po następnym restarcie nam się pyta, czy przywrócić te wszystkie ustawienia, które tutaj były. No i na przykład po jakimś update'cie możemy sobie znowu dać tutaj na OK. On już tutaj nie pyta się, automatycznie to robi. I znowu zapytanie o restart. No cóż, zrobimy jeszcze jeden restart tak na potrzeby tego wideo. I znów po restarcie widzicie, iż mamy tą ikonkę jak najbardziej aktywną. Wszystko jest OK. Nie musicie drugi raz doinstalować tych sterowników. Jeżeli chcecie odinstalować tylko sterowniki z OpenCore Legacy Patcher. Tak więc ta aplikacja OpenCore Legacy Patcher Mod działa bardzo sprawnie, bardzo stabilnie i myślę, że będzie to jakieś rozwiązanie. Nie wiem, czy rozwiązanie ostateczne, czy tymczasowe, ale w każdym razie taka będzie tego idea, iż musimy te sterowniki z systemu Sequoia przywrócić do systemu Tahoe i tak to będzie wyglądało. No cóż, to już naprawdę wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.